Wołam do siebie do programu, witam was bardzo serdecznie, ja się nazywam Bawi, to jest Bawi TV, tam spadła peruka, a wy jesteście gośćmi na moim kanale na YouTube. Witam was bardzo serdecznie, jak widzicie przygotowywałam program w pośpiechu, tak jak każdy ze swoich makijaży. Zapraszam was serdecznie na porcję newsów, zupełnie niewykluczone, że... i też opinii. Czołówka! Drodzy Państwo, pierwszy news nie jest niczym dla Państwa zaskakującym, ponieważ widzieliście miniaturkę tego filmu oraz niczym innym nie żył kraj miodem i mlekiem płynący, zwany Polską, jak występem reprezentacji naszej piłkarskiej na mistrzostwach zwanych Euro 2024. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak wcielić się w rolę dziennikarki sportowej. Ale naprawdę nie da się znaleźć w internecie nic innego. Onet, jak widać, ja sobie pokazuję na komputerku, Państwu gdzieś tutaj wrzucamy to, jest cały na zielono, zawalony reklamami. I pierwsze co widzę, drodzy Państwo, po meczu z Francją, bo nagrywam ten program po meczu z Francją, głowy do góry, Polacy powstali... Jakbym nie była ślepa, to mogłabym zostać lektorką do filmów. A że jestem ślepa, no to zostałam drag queen. Spróbuję to zrobić dla Państwa jeszcze raz. Głowy do góry! Polacy postawili się w Wielkiej Francji i zdobyli honorowy punkt. No, powiem szczerze, że jakby o mnie ktoś napisał tego typu artykuł, to ja bym wiedziała, że czas kończyć. Owszem, nie było mnie tutaj chwilkę. Owszem, w Polsce dzieją się też inne rzeczy. Na przykład koncert Dawida Podsiadło, na którym ten połączył się z Taco Hemingwayem, albo odwrotnie. A na koncercie Taco Hemingway bardzo dużo mówił o depresji. Ja też alarmuję. Przemyciłam, czemu mnie nie było. W każdym razie, Polacy byli na Euro 2024. Nasza reprezentacja. Chociaż bardzo ciężko przechodzi mi to przez gardło. O, dotknęłam mikrofonu. Państwo pewnie usłyszeli jakieś... No, zdrowie panów piłkarzy. Ta sytuacja jest no wspaniała, cudowna. Ludzie się cieszą, marki sprzedają. Nie mogą się zdecydować, czy robić je na tęczowo, czy na biało-czerwono, bo jest i miesiąc dumy, i miesiąc kopania w gałę. Rewelacja. Niestety niektórym ludziom się to łączy, ale nic na ten temat nie wiem. Polewaj, był ciężki żart. Nie czytałam tego artykułu, ponieważ nawet nie wiem, jaki jest wynik tego meczu, a Państwo napiszecie mi w komentarzach. Napiszecie mi też w komentarzach, co sądzicie o tym całym przedsięwzięciu, ale słuchajcie, jedno jest pewne, jesteśmy pierwsi. Pierwsi, którzy oficjalnie odpadli z tego turnieju. Byliśmy również ostatni. Ostatni, którzy na ten turniej się zakwalifikowali. Znacie mnie doskonale, sprawa społeczna nie jest mi obca i angażuję się we wszystko, co mogę. I tym razem chciałam Państwu tutaj troszeczkę na Polskę i polską reprezentację ponapierdalać, ale nie ma najmniejszego sensu. Popełniłam olbrzymi research, dlatego newsów jest dzisiaj co niemiara, a make-up gorszy niż kiedykolwiek, dlatego że nie doszłam do informacji, ile PZPN płaci za naszych reprezentantów i ile my płacimy PZPN-owi na naszych reprezentantów. Drodzy Państwo, rzetelne dziennikarstwo zaprowadziło mnie w miejsce, w którym dowiedziałam się, że PZPN sobie świetnie radzi, dobrze wszędzie i nie wydajemy pieniędzy na reprezentację. Za ten występ reprezentacja za zakwalifikowanie się dostała ponad 9 milionów euro, więc jestem przekonana, że wystarczy na rozdzielenie. A jak każdy inny sportowiec, nasi piłkarze, gdy zakwalifikują się do ogólnoświatowych czy ogólnoeuropejskich i jakichś innych ważnych, ale się zagadałam, jakichś innych ważnych przedsięwzięć sportowo-artystyczno-komercyjnych dostają takie bonifikaty za to, że im dobrze wyszło. To podobno dostają wszyscy sportowcy, a o tym, jakie są różnice w tych płacach, porozmawiamy kiedyś indziej na tym kanale, a najprawdopodobniej nigdy. Bo wiemy, że te różnice są i ci Państwo, co rzucali tymi kulami, oni dużo zdobywali i kiedyś oni na pewno mniej zarobili.
Ale o dyskryminacji w tym kraju może porozmawiam później. Wielkie brawa dla naszej reprezentacji, że była naszą reprezentacją i nas reprezentowała. Głosy na ten temat są różne, ale jeden jest pewny. Jest to mój głos. Przypominam Państwu, że ostatnio na temat Eurowizji i występu Luny zacytowałam Michała Wiśniewskiego, który powiedział, że występ na Eurowizji jest trochę jak podkładanie się pod biczowanie i pod karę cielesną. Przesadziłam teraz, powiedział co innego, ale wszyscy wiemy o co chodzi. No i Luna wystąpiła, nie zaśpiewała, zeżygaliśmy się na nią wszyscy, jaka to ona jest fatalna reprezentacja Polski. Oprócz tego, że Luna zdobyła naprawdę olbrzymią rzeszę fanów w Europie, koncertuje, żyje świetnie, piosenka była i to całkiem niezła, a o gustach się nie dyskutuje, a o kondycji sportowców i owszem. I tutaj mam różnicę, bo o gustach się nie dyskutuje, a strasznie było napierdalane na panią Lunę. A tutaj co przeczytałam na wejście? Głowy do góry Polacy postawili się w Wielkiej Francji, zdobyli honorowy punkt. Nie, Luna nie zdobyła honorowego wejścia sobie do Eurowizji, bo nie wszystkie kraje wchodzą. Nie, myśmy ją wszyscy, przepraszam, nie ja i nie moje towarzystwo, przepraszam was tutaj goście. Ale bardzo duża rzesza ludzi przypierdalała się. I mamy potwierdzenie tego, że moja teoria była prawdziwą. Przypieprzaliśmy się do piosenkarki, piłkarze mogą się turlać po boisku w gównie i tak będziemy im kibicować i zarabiają horrendalne pieniądze na reklamodawcach, na sprzedaży biletów i na wszystkim, co robią wokół siebie. I to się nazywa sport narodowy. A Państwo sami zweryfikują, co nim tak jest naprawdę. Czy kopanie gały? Czy kopanie szmalcu? Rzetelne dziennikarstwo. Bawi TV. Następny news. Tradycją w tym programie stało się to, że drugim newsem jest news LGBTQ+. W tym momencie nastąpi połączenie programu Prasówka i Grillowanko, ponieważ, jak Państwo za chwilę zauważą, zagotuję się do czerwoności i powiem kilka niewybrednych słów w temacie politycznym. Widzów, którzy spodziewali się wyłącznie ciekawych newsów lifestyle'owych, bardzo przepraszam, ale proszę, by nie odchodzili od odbiorników, gdyż temat jest szalenie ważny, a jest szansa, że będę miała taki flame, że wyjdę z siebie i stanę na nowo. Zapraszam, poruszymy temat związków partnerskich w Polsce. Przecież ten temat jest taki przyjemny, lekki i tak łatwo wszystko jest załatwić. Dużo ludzi mówi o tym, że koalicja któregoś tam miesiąca, dnia, nie pamiętam, października, 15 października byli wybory. No to tego. Wjechała do Sejmu na plecach kobiet i queeru. Ponieważ te osoby miały dość życia w takim, a nie innym kraju i zagłosowały na, można powiedzieć, mniejsze zło, albo zgodnie ze swoimi poglądami. Nie oceniam i nie wiem, ale wiecie, o co mi chodzi. Kobiety mają potrzebę zalegalizowania w tym kraju aborcji i niekarania osób, które im w tym pomagają, ponieważ jest to temat ważny dla tych osób, a kwestia ta pozostaje nierozwiązaną. Osoby queer, LGBTQ+, czy jakbyśmy ich nie zwali, mają potrzebę, no nie wiem, równego traktowania? Czucia się dobrze w miejscu, w którym płacą podatki? Część ich pracy idzie na to, żeby wszyscy tutaj benefitowali z czegoś. I te pieniądze tych osób absolutnie nie trafiają w miejsce, w które te osoby by chciały, więc koalicja powiedziała, teraz trafią. Trafią na ustawodawstwo, które powie, że w końcu będziecie Państwo mieli równe prawa. Albo chociaż będziemy udawać. No i o tym, jak będziemy udawać na temat równych praw, wypowiedziała się pani, której nazwisko zaraz przeczytam, bo zapomniałam. Cięcie i powracam. Pani Urszula Pasławska, która jest wiceprzewodnicząca PSL-u, wypowiedziała się w wywiadzie dla WP prowadzonym przez nie wiem kogo, ale był świetnym ten wywiad, teraz po prostu mi tutaj zabrakło, dam już Państwu spokój, ale wyświetla się zdjęcie i podpis dziennikarza, któremu gratuluję tego wywiadu i dziękuję, że mogłam sobie pozwolić, nie pytając, by się ten wywiad tutaj pojawił, ponieważ moim zdaniem jest on znamienny dla Polski, społeczeństwa, polityki, historii świata i uniwersum. Przejdę teraz do analizy tego wywiadu i przedstawię Państwu w ten sposób zarys tego, jak mogą wyglądać w Polsce związki partnerskie, na jakich zasadach
I dlaczego? Nie ma to najmniejszego sensu. Co ja sobie tutaj napisałam, a raczej poprosiłam, by mi zapisano i wysłano. Przede wszystkim pani Urszuli chodzi, by zawarcie związków partnerskich, a raczej ustawa na ten temat, opierała się o dogadanie się między dwoma stronami, ponieważ dwie strony muszą iść na ustępstwa. Tak działa małżeństwo i tak mogłoby działać partnerstwo w związku partnerskim. Niestety pani Urszuli wcale nie chodzi o prywatne sprawy obywateli kraju, który płaci jej za bycie polityczką tego kraju. Pani Urszuli chodzi o to, że Lewica i PSL mają zupełnie skrajne podejście do tematu związków partnerskich w Polsce i pani Urszula mówi, że to jest najważniejsze, żeby oni się dogadali na temat tego, jak ja i ty będziemy żyli w tym kraju. 0,50 w wywiadzie. Nie ma ostatecznych ustaleń, ponieważ powinien być, ostatecznym ustaleniem będzie projekt ustawy, nad którym dzisiaj pracujemy. Przed nami również dyskusje w ramach poszczególnych klubów, ponieważ taka propozycja, która mimo wszystko będzie pewną rewolucją administracyjną, wymaga uzgodnień i ustaleń, też posunięcia się w różnych sprawach przez dwie strony. To, o czym rozmawiałyście, bo chodzi o to, że koalicja musi zdecydować, czy ustawa, która nie jest objęta umową koalicyjną, będzie projektem rządowym, w domniemaniu z większością, czy będzie to projekt poselski, wtedy każdy głosuje jak chce, nie ma żadnego przekonania co do tego, czy większość będzie, czy nie. Przy projektach rządowych również jest tak, że nie zawsze jest ta stuprocentowa zgoda wszystkich posłów koalicyjnych, niemniej jednak szukamy tej większości. W XXI wieku dla 20, 30, 40-latków kwestia związków nieformalnych jest sprawą oczywistą. Przede wszystkim pani Urszula podnosi ten temat jako temat związków nieformalnych. W ogóle nie ma nic na temat tego, że nie unormowaliśmy dotychczas i już zagraniczne instytucje mówią nam o tym, że łamiemy prawa człowieka w Polsce, nie mając przepisów dotyczących osób, które chcą zawierać związki jednopłciowe w Polsce, do brzegu. Chodzi mi o to, że pani wiceprzewodnicząca PSL podnosi tutaj jako temat usankcjonowanie związków nieformalnych, które nie chciałyby się usankcjonować jako formalne i nadaje retorykę, w której mówimy o związkach nieformalnych nadal, tylko niejako sformalizowanych i ułatwieniu dostępu do pewnych dogodności cywilnoprawnych. No moim zdaniem jest to żenujące i jest to zwyczajnie wstęp do dyskryminacji, o której zaraz wam powiem. Pani Urszula opowiada o tym, że nie ma zgody. Nie ma zgody. I obejrzymy fragment, na co nie ma zgody. Minuta 31, drodzy Państwo, fragment wywiadu. Też sobie puścimy, bardzo proszę. Posłuchamy, na co nie ma zgody w Polsce? Trzeba stworzyć warunki administracyjne, które ułatwią życie. Na co jest zgoda? Na pewno jest zgoda na kwestie związane z dziedziczeniem, kwestie związane z dostępem do informacji medycznej, z kwestiami społecznymi, nie wiem, związanymi chociażby z pochówkiem, czy kwestie podatkowe i to się wydaje też bardzo duży obszar, duży zakres zmian ustawowych będzie wprowadzony w związku właśnie ze sprawami podatkowymi i majątkowymi. Natomiast a na co nie ma zgody? Na pewno nie ma zgody na kwestie związane z adopcją czy przysposobieniem przez pary jednopłciowe. Zróbmy tu mały przystanek. Nie będzie zgody. Czy my właśnie usłyszeliśmy, że pani, która za nasze pieniądze, z naszych podatków, które wzięły się w naszych podatkach, z naszej pracy i z naszych zakupów, powiedziała, że ona nie ma zgody na coś, co ja, ty i osoby, które tutaj ze mną siedzą, potrzebują? Czy ja dokładnie to usłyszałam? Że nie ma zgody na to, że jeśli ktoś z nas, będąc w związku z inną osobą, która ma dziecko, albo mając dziecko, chcą tworzyć rodzinę, tak, żeby to dziecko było częścią tej rodziny oficjalnie, to czy pani Urszula właśnie powiedziała, że ona się na to nie zgadza, jej koledzy się nie zgadzają? To jest pytanie retoryczne. Proszę odpowiedzieć na nie w komentarzach albo nie. Znalazłam sobie kolejny bardzo ciekawy fragment tej rozmowy, który pokaże nam, jak my, Polacy, jest nas bardzo dużo. Szacuje się, że osób LGBTQ w każdym społeczeństwie jest od 3 do 10%. To bardzo dużo. To bardzo dużo spośród prawie 40 milionów Polaków. I właśnie dowiemy się, jak jest decydowane prawo na nasz temat. Zapisałam sobie, że to się nazywa zróbmy to, co jest możliwe.
Proszę bardzo, fragment wideo. dzisiaj zafunkcjonowali w polskim porządku prawnym, a nie mówię o swoich oczekiwaniach, bo jestem realistką. Bo pani sama, jak rozumiem, zagłosowałaby za tymi przepisami dotyczącymi przysposobienia, czy nie? Tak, oczywiście, tylko że możemy o tym dyskutować i składać projekty, które nie będą miały większości. No, zawsze mówię, jak masz większość, to składaj projekt. Tylko wtedy bardzo szybko zapomnimy o tej ustawie, ponieważ ona nie będzie miała większości, ponieważ znowu podzieli Sejm, a uważam, że możemy wypracować taki kompromis, który będzie dobrym rozwiązaniem, być może pierwszym krokiem na przyszłość. A ministra Kotula zgodzi się na to, żeby projekt rządowy zawierał te podstawowe uregulowania bez... Jak usłyszeliśmy, w obecnym porządku prawnym nie istnieją żadne związki partnerskie. W obecnym porządku prawnym nie istnieje żadna instytucja, która pozwala oficjalnie żyć w Polsce parom jednopłciowym i rodzinom tęczowym. A pani nam mówi o tym, że zróbmy pierwszy krok w kontekście tego, co dzisiaj możemy ustalić w porządku prawnym istniejącym. To jest demagogia, to jest bicie piany i to jest mówienie pierdół, ponieważ właśnie o to chodzi, żebyśmy zmienili istniejący porządek prawny. Ale nie zmienimy go, dlatego że ja się wściekłam. Państwo może, nie wiem, proszę pisać w komentarzach. Sprzęt się wściekł, miałam czas ochłonąć i wracam do tematu. Zapisałam sobie, słuchajcie, że tak naprawdę cała ta sytuacja, spłaszczę, skrócę, moim zdaniem i nie tylko moim, rozbija się o światopogląd zaledwie kilku polityków PSL-u, którzy w dzisiejszych czasach zwyczajnie kierują się pewnymi wartościami, które są zapewne dla nich ważne. I te wartości decydują o tym, że ja i ty żyjemy tak, jak żyjemy. To jest okropne. Materiału fragment 5:39 z wywiadu poproszę. I nie ma co tutaj, nie ma żadnego zdziwienia w tej sprawie. Poza tym proszę zauważyć, że my przede wszystkim chcemy realizować umowę koalicyjną, to do czego się zobowiązaliśmy. Nikt się rejtanem nie rzucał przy podpisywaniu umowy koalicyjnej. Każdy ma zagwarantowane zapisy dotyczące realizacji własnego programu wyborczego. Dla nas najważniejsze są sprawy gospodarcze, sprawy składki zdrowotnej. Dla nich są najważniejsze sprawy gospodarcze i ekonomiczne, tak? Tak usłyszałam? Składki i sprawy gospodarcze. I bardzo dobrze zauważył mój dzisiejszy gość i współproducent programu, to dlaczego tak mocno optujecie za tym, żeby czyjeś życie było gorsze? Dlaczego tak mocno ideologia i światopogląd wchodzą na program innej partii? Dlaczego kiedy pani mówi o tym, że dla was ważna jest gospodarka, blokujecie ustawy, które nie pasują do waszego światopoglądu? Nie rozumiem tego. Dlaczego mówicie państwo, że coś jest dla was ważne, inne jest mniej ważne, ale strasznie bronicie czegoś, co was nie dotyczy? Okropne to jest dla mnie. Bardzo mi się to nie podoba. Będę już kończyła, niestety, ponieważ kolejne fuck-upy w tym programie występują. Jest środek nocy, aparat się znowu psuje. Ja już jestem szalona. Zapraszam was do obejrzenia całego tego wywiadu, w którym dowiecie się miliona innych ciekawych rzeczy. I ja tylko troszeczkę sobie przeskroluję. Ach, no dobra. No nie odpuszczę. Będzie jeszcze jeden fragment, drodzy państwo. Bo najważniejsze w dzisiejszym dyskursie politycznym, słuchajcie, zwłaszcza według pani Urszuli, jest uszanowanie. Uszanowanie przekonań, uszanowanie tego, że ludzie są od siebie różni i że mają pewien pogląd na świat. Włączę sobie tutaj fragment i obejrzymy go razem. Okej?
Rozmawiamy o tej formule i on został na samym początku wykluczony, w związku z tym nie ma już tutaj Chodzi dyskusji. o to, żeby to było podpisanie formalne bez jakiejś uroczystości, tak? Zostało to wykluczone w samym wstępie, w związku z tym dzisiaj rozmawiamy o innych detalach związanych z zarejestrowaniem tego w To jakby księgach to mogło stanu. wyglądać? Kiedy to zostanie wypracowane, wówczas pokażemy Ale pytam o formułę. pani pomysł, albo o to, jak to wygląda w rozmowach, że po prostu dwie osoby idą do urzędu, podpisują dokumenty i tyle. Na pewno składają takie oświadczenie woli o chęci. Na pewno trzeba sprawdzić, czy nie ma przeszkód prawnych, czy nie są to osoby stanu wolnego, czy mają 18 lat, czy nie są spowinowaceni, czy nie są rodzeństwem. A takie dane może tylko zweryfikować Urząd Stanu Cywilnego. Być może taka umowa powinna być zawierana przed notariuszem, ale no kurwa, są jasne, naprawdę detale, pewnie. co do których myślę, że znajdziemy Może z górnikiem. porozumieniem. I samo zarejestrowanie Węglem podpisano. związku jest na pewno, powinno być czynnością związaną z którą dokonują urzędnicy stanu cywilnego, natomiast brak takiej zgody, co również będzie miało miejsce, z całą pewnością powinien mieć formę decyzji administracyjnej. A wspólne nazwisko? To też zostało wykluczone na samym początku negocjacji. Dajmy już pauzę, bo nie wytrzymam. Czy Państwo rozumieją tę część wywiadu? To zostało wykluczone. To, że Wy, obywatele tego kraju, płacący podatki, macie ochotę usankcjonować swoją sytuację prawną, życiową, prywatną, tak jak może robić większość osób w tym kraju, jest dyskutowane w taki sposób, że nie ma na to zgody. To już jest dawno, nie, słuchaj, nie, to o tym nawet nie rozmawiamy, że nazwisko, nie, podpisywanie związku partnerskiego odbędzie się bez zmiany nazwiska. Po co? Nie będziemy tego robić. Jakby to już dawno zostało wykluczone, pani Ula powiedziała. Ula powiedziała, że to zostało wykluczone. Dlatego chodzimy na parady równości, dlatego chodzimy na marsze równości, dlatego robimy mnóstwo innych eventów, dlatego robimy event, na który no nie mogę Was zaprosić, bo znając życie, jak ja dam ten materiał montażystce, to już będzie po evencie. Cieszę się, że mogę być panelistką na rozmowie Komitetu Obrony Demokracji we Wrocławiu na Placu Solnym, w którym właśnie będziemy rozmawiać o prawach człowieka. Bo wydaje mi się, że pani Ula zapomniała, że rozmawia o prawach człowieka. Że chodzi o to, że są ludzie różni od siebie. Pani Ula wymaga w tym wywiadzie szanowania czyjegoś poglądu na moje prywatne życie, ale ustaliła, że ja nie zmienię nazwiska zawierając związek partnerski. Miałam robić jeszcze dalszą część materiału. Nie mam już siły. Nie miałam już siły zrobić całej tej prasówki z różnych powodów, które mnie spotykają w życiu. A oglądanie tego wywiadu było tak trudne i zdanie sobie sprawy z tego, w jakim kraju przyszło mi żyć, do którego wróciłam, przecież wszyscy wiecie, że mieszkałam za granicą wiele lat, jest przerażające. Na koniec statystyki. Bardzo proste pytanie na Gazecie Wyborczej pod jednym z artykułów, pod śmiesznym artykułem, który podlinkuję, ale chciałem się śmiać, ale już nie ma z czego, moim zdaniem. Czy Sejm tej kadencji uchwalił ustawę o związkach partnerskich? Pyta gazetę czytelników jednego z artykułów na ten temat. Tak mówi 35% ankietowanych, a nie mówi 65% ankietowanych. Większość z nas doskonale wie, że to się nie wydarzy. Że będziemy dyskryminowani, oszukiwani i pomiatani. Ja się nazywam Bawi. To była prasówka i grillowanko. To jest program Bawi TV, w którym planowałam prezentować Państwu ciekawe newsy ze świata, opowiadać o tym, co słychać, prześmiewać fatalne dziennikarstwo, nie mam na to siły. Dobre dziennikarstwo, które zrobił dziennikarz WP. Przepraszam Pana, że zapomniałam, jak się Pan nazywa i nie mam nigdzie zapisane. Sytuacja ta sprawiła, że już dość mam. A to wszystko w miesiącu dumy. Ja bym bardzo chciała być dumna z tego, że jestem Polką. Lajki, subskrypcje, komentarze, udostępnienia. Dziękuję bardzo, Bawi TV, pa. Jestem dobrze w kadrze? Bardzo dobrze w kadrze. Wiem, bo jestem rzetelną dziennikarką.
A jednak to nie koniec Bawi TV. Zapraszam na kolejną część tego odcinka, który roboczo zyskał nazwę Ulicznica, gdyż jestem na ulicy. Dziś we Wrocławiu, na Placu Solnym, odbyło się Tour de Konstytucja, w którym miałam okazję wziąć udział. A teraz z uczestnikami i z wrocławianami chciałabym rozwiązać kwestie, które zasmuciły mnie w poprzednim wejściu. Co Polacy tak naprawdę sądzą o związkach partnerskich i o tym, jak są teraz procedowane? Lidia, jesteśmy tutaj, rozmawiamy sobie dzisiaj o demokracji, o Polsce ogólnie. Moim najważniejszym teraz tematem jest to, że chcemy przynajmniej procedować w Polsce ustawę o związkach partnerskich. Co ty w ogóle sądzisz o tym temacie? Widzę trudność taką niesamowitą, że na przykład załóżmy, że jedno z tych partnerek ma dziecko i później załóżmy, że ta osoba, która jest rodzicem, umiera i co wtedy? To dziecko nie można go przysposobić. Czy wiesz, że politycy PSL oficjalnie mówią, że oni nie chcą zgodzić się na przysposobienie? Wiem o tym i dla mnie jest to wręcz nieludzkie. Tak. Cześć Katarzyna. Pytam wszystkich na temat tego, co zajmuje mnie ostatnio najbardziej, czyli kwestia związków partnerskich w Polsce. Jak się zapatrujesz na ideę ogólnie? Związki partnerskie powinny być zatwierdzone już dawno. Ja jestem za w całej rozciągłości, a nawet przeciw, jak powiedział klasyk. Naprawdę. I zróbmy to, idźmy dalej. Związek partnerski, czy nawet małżeństwo jest dla osób, które chcą tworzyć rodzinę, tak po prostu, a konstytucja w żaden sposób nie zabrania nawet małżeństwa, nie tylko związków partnerskich, osobom tej samej płci. Mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod specjalną ochroną, ale nie mówi nigdzie o tym, że małżeństwo nie może być związkiem osób tej samej płci. Także tak samo związki partnerskie dla osób, które nie chcą akurat wstępować w związek małżeński z absolutnie wszystkimi tego konsekwencjami, ale chcę tworzyć związek partnerski, chcę mieć możliwość dziedziczenia, chcę mieć możliwość adopcji dzieci, chcę mieć możliwość do dokumentacji, chociażby w szpitalu i tak dalej, jest normalnym, podstawowym prawem człowieka. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w XXI wieku Polska w środku Europy, w sercu Europy miała być tej możliwości pozbawiona. I w tym momencie bardzo wyraźnie widać, że politycy bardzo często nie działają w celu dobra wspólnego, czyli żeby nam wszystkim żyło się lepiej, tylko działają tylko i wyłącznie po to, żeby te słupki poparcia rosły. Widzisz, takie wywiady z gwiazdami, to ja się stresuję. I najgorsze jest to, że moja montażystka to zostawi. Nabijajcie się. Witam w Bawi TV. Jak się nazywasz? Igor Tuleja. Zadam ci pytanie jak wszystkim. Co sądzisz o związkach partnerskich? Jestem za, oczywiście. Wszyscy powinniśmy mieć takie same prawa, takie same wolności, jeśli nasze wolności nie ograniczają praw i wolności innych. Czy małżeństwa osób tej samej płci w Polsce twoim zdaniem są niezgodne z konstytucją? Ja uważam, że są zgodne z konstytucją i konstytucja też broni takie małżeństwa i takie związki. Co sądzicie po prostu o związkach partnerskich? Denerwuje mnie bardzo fakt, kiedy osoby sugerują, żeby osoby żyjące w związkach partnerskich regulowały sobie jakieś relacje poprzez jakieś umowy. Zapraszam osoby, które to sugerują do tego, żeby swoje wszystkie relacje regulowały przez jakieś umowy, tym bardziej, że mamy szereg takich dziedzin życia, których nie możemy uregulować umowami, jak na przykład wykonywanie władzy rodzicielskiej, które w przypadku związków jednopłciowych jest niemożliwe do wykonywania w sytuacji, w której dziecko jest biologicznie na przykład jednej mamy, coś nie daj Boże tej mamie się stanie, druga mama niestety nie może się tym dzieckiem zająć, to dziecko wpada w system i nie można tego uregulować żadną umową, wbrew temu, co chcą nam czasami wmówić politycy, mam wrażenie, nie znający się w ogóle na przepisach tutaj u nas obowiązujących. No ja tak fachowo, jak Dorota, która jest prawniczką, nie powiem, ja tylko stwierdzę jedno. Związki partnerskie istnieją, ludzie w tych związkach żyją i udawanie, że czegoś nie ma, nie znaczy, że ich nie będzie. Należy to po prostu uregulować w taki sposób, żeby ludzie byli równi, również ci w związkach partnerskich. Proste. Czemu politycy z koalicji rządzącej, ich część, ma duży problem z wprowadzeniem związków partnerskich w formach, które ułatwiałyby ludziom życie, jak zmiana nazwiska, czy właśnie to, o czym mówiłaś, przenoszenie władzy rodzicielskiej w wyjątkowych sytuacjach?
Znaczy ja sobie myślę, że to jest cały czas puszczanie oczka do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, dalej liczenie na, no właściwie maraton wyborczy się nam skończył, ale że się poobraża jakiś tam ksiądz, pan biskup albo inny klecha i że przez to będzie coś tam nawoływał zambony, że ten czy taki polityk jest zły. No niektórzy się zasłaniają swoim sumieniem, tak jak lekarze klauzulą. Ja uważam, że sumienie się ma albo klauzulę i tutaj też uważam, że nie może nikt decydować za kogoś i to powinno być po prostu, to jest ich psi obowiązek, przypominam, to są nasi pracownicy. Oni zostali wybrani przez nas, oni nam pewne rzeczy w wyborach obiecali i w tej chwili to takie bawienie się z nami w kotka i myszkę, że nie teraz i że później, a może będzie ktoś tam, jakiś inny polityk, który nagle się nawróci, że ludziom się należą ich prawa. Ja tego nie kupuję i ja naprawdę zaczynam narzekać, bo nie podoba mi się to. Każdy ma takie same prawa. W Konstytucji nie ma nigdzie zapisane, że związki wyglądają tak i tak. Jest kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna. Każdy ma takie same prawo i w Konstytucji nigdzie nie jest ani w żadnym prawie zapisane, że ktoś ma te prawa umniejszone. Jezu, no nie wiedziałam, że tacy super ludzie są, Ojejku, naprawdę. dziękuję bardzo. I tutaj dziewczyna i druga dziewczyna. Druga dziewczyna. Dla Bawi TV, Bawi TV.